Są takie marki samochodów, które do perfekcji opanowały sztukę dawania klientom mniej za znacznie więcej pieniędzy. I teraz mamy w garażu takie auto. Jego podstawowa wersja kosztuje 252 000 złotych, natomiast ta, która ma wszystkiego mniej, jest 2 razy droższa. Madame et Monsieur, ladies and gentlemen, Urus! Oraz Porsche 718 Spyder. A teraz uwaga, wysiadam, kurna, jak ze zmywarki. Uż w mordę. Kubełkowe fotele za 30 000 złotych, które są totalnie niepraktyczne i ośmieszycie się za każdym razem, jak będziecie musieli zająć w nich miejsce, ewentualnie z nich wyjść. Sznurki zamiast klamek. Szmaciany dach, który... Zobaczcie od środka, jak on wygląda. Silny, no od środka. Szmaciany dach, który zobaczcie, jak wygląda. Pojedynczy, w ogóle niewygłuszony, ze wszystkimi metalowymi elementami składania widocznymi na zewnątrz. Generalnie to nawet nie jest dach, tylko to jest tropik, jak w namiocie. Co więcej, składa się ten dach też jak namiot, bo trzeba to wszystko zrobić ręcznie. Co prawda macie tutaj przycisk elektryczny. O, najpierw trzeba to odpalić. Jest taki pstryczek, elektryczek. O, i to już jest wszystko. Dach można uznać, że się złożył, bo całą resztę musicie zrobić manualnie. Najpierw wypiąć to tu i przymocować. Kurde, to było chyba odwrotnie. O, tutaj. Tu trzeba trafić w przycisk, to odwrócić. Czy tak, jak to było? Tak? Tak. O, tak, dobra. Tak. Potem trzeba otworzyć klapę, pod którą kryje się 150-litrowy bagażnik, a tam jest silnik. Następnie już tylko robicie tak. O, zamykacie, jeszcze tylko klapeczki w dół i już macie Spydera. Wspaniałe. Tylko że w Porsche Boxsterze naciskacie przycisk, siedzicie w środku, trwa to 10 sekund i macie od razu prawdziwego Roadstera. Więc wyobraźcie sobie, że stoicie na skrzyżowaniu, wyszło słoneczko i szybciutko chcecie złożyć sobie dach. W Boxsterze oczywiście zajmuje to 10-15 sekund, a tutaj nie. Musicie wysiąść z auta, zablokować cały korek, ewentualnie zjechać na bok i wszystko zrobić ręcznie. A wierzcie mi, że składanie go jest jeszcze gorsze. Natomiast prawda jest taka, że ten samochód jest diametralnie różny od Boxstera, ponieważ został całkowicie przeprojektowany pod kątem doznań sportowych. Pal licho silnik, o nim powiemy później, ale bardzo istotna w tym wypadku jest cała aerodynamika. Żeby samochód lepiej się prowadził, to słuchajcie, wydłużono go o 4 cm. Ma rozstaw osi o centymetr większy niż zwykły Boxster. Z tyłu rozstaw kół jest większy zaledwie o 3 mm, ale z przodu to już 2 cm i 3 mm, żeby lepiej się prowadziło. Bardzo istotne są też takie elementy jak tutaj. Ten splitter, zobaczcie, który tutaj tak wystaje, to jest przez to między innymi ta dłuższe nadwozie o 4 cm, ma tutaj dodatkowe takie pod spodem wypustki jak piłeczka golfowa. To nie wypustki, tylko takie wgłębienia. Wyglądają jak piłeczka golfowa. Po to, żeby tam był mniejszy opór powietrza. Powietrze, które wpada tutaj, wpada na chłodnicę, ale wylatuje tędy, co pozwoliło o 50% zmniejszyć unoszenie się przodu. Ten splitter jest dodatkowo, zobaczcie, poprowadzony tu z boku i wchodzi w taką kurtynę powietrzną, która powoduje, że są mniejsze zawirowania, mniejsze turbulencje powietrza wokół kół. Same koła to jedyna felga, jaką możecie tutaj mieć, 20-calowa, innej nie zamówicie. Natomiast tu standardowo kryją się tarcze, które mają 38 cm średnicy, wówczas z tyłu też macie tarcze o średnicy 38 cm, ale tu są wykonane z kompozytów w zasadzie, mają aluminiowy rdzeń, te dziurki nawiercane pod kątem, wszystko po to, żeby były skuteczniejsze, lepiej się chłodziły. Tutaj natomiast mamy ceramikę, którą można poznać po żółtych zaciskach, które są dodatkowo 6-tłoczkowe i wtedy ta tarcza tutaj ma, słuchajcie, 41 cm średnicy, to jest 16 cali. Tylna ma wówczas 39 cm, czyli jakieś 15 cali. Idąc dalej, tutaj widzicie takie wyprofilowanie drzwi. I tutaj ten próg taki bardziej wystający. Nie, to nie jest zrobione po to, żeby ładnie wkomponować klamkę, tylko po to, żeby strumień powietrza, który idzie tutaj drzwiami, wpadał we wloty powietrza i lepiej chłodził silnik. Spoiler też jest zupełnie inny niż w Boxerze, ponieważ jest większy, bardziej wystaje i unosi się dodatkowo przy prędkościach powyżej 120 km na godzinę. W serii dostajecie też tutaj ten sportowy układ wydechowy i zobaczcie, jaki dyfuzor. To jest dyfuzor.
a nie kurna jakieś płetewki z tyłu, które nic nie dają. Tam wpada powietrze i pięknie tędy uchodzi i łącznie dzięki temu też macie docisk tylnej osi, zminimalizowane to unoszenie się tyłu o około 50%. Więc pod względem aerodynamiki jest to zupełnie inne auto, nawet niż Porsche Boxster GTS. A jak nie macie ze sobą miarki i nie interesują Was takie detale, to oczywiście wersję Spyder poznacie po tych dwóch garbach, które nawiązują do wyścigowych modeli Porsche sprzed kilkudziesięciu lat. Natomiast ciekaw jestem jednego, ponieważ ta wersja ma już nieszczęsny filtr GPF i jak brzmi ten 4-litrowy silnik H6, czyli 6-cylindrówka. Oczywiście wolno ssąca! Agresywności mu nie brakuje, natomiast moim zdaniem i tak jest taki przytłumiony. Podejrzewam, że dopiero w wyższym zakresie prędkości obrotowej silnika, gdzie on się kręci aż do 8000 obrotów, ten dźwięk będzie bardziej soczysty i taki prawdziwy. Oczywiście oprócz tego bagażnika tutaj, który ma 150 litrów, macie też bagażnik ze przodu. Natomiast efekt tego całego odchudzania, tych sznureczków, tego dachu, który nie ma elektrycznego sterowania i całkowicie elektrycznie się nie zamyka i nie otwiera, osiągnięto spektakularny efekt, jeżeli chodzi o wagę, ponieważ z tym 4-litrowym, 6-cylindrowym silnikiem Spyder waży tylko o 10 kg więcej niż podstawowy Boxster z silnikiem 2.0. Mówiąc krótko, Porsche zrobiło absolutnie wszystko, żeby to było rasowe, z prawdziwego zdarzenia auto sportowe i nie mam najmniejszych wątpliwości, że na torze będzie dawał kupę frajdy. Szczególnie gdybyście wybrali jego z wersją manualną. Tutaj niestety mamy słynny PDK. Natomiast zaletą tej skrzyni PDK jest to, że robi setkę w 3,9 sekundy. O pół sekundy szybciej niż jesteście zrobić to w stanie skrzynią manualną. I jednocześnie jest to najszybszy Boxster ever. Natomiast mnie interesuje zupełnie co innego. Czy przepłacając dwukrotność tej kwoty, jaką trzeba zapłacić za zwykłego Boxstera 2.0, on będzie w ogóle nadawał się do jakiegokolwiek użytku w życiu codziennym? Innymi słowy, czy będzie Was po prostu cieszył? Natomiast muszę przyznać, że jak już wsiądziecie tutaj do środka, w ten fotel kubełkowy, no to jest pieruńsko wygodny. Znacznie wygodniejszy niż wygląda w obrazku, bo nie tylko super trzyma tutaj na boki, tam gdzie powinien w sportowym aucie, super trzyma też tutaj uda i rewelacyjnie trzyma nawet łopatki na tej wysokości. Zobaczcie, wysoki zagłówek, kurczę, niczego to się nie reguluje. Nie uderzam w ogóle barkami w tę część tutaj karbonową, bo on cały kor ma z karbonu. I jest lżejszy ten fotel od standardowego, każdy o jakieś 7-8 kg, a jednocześnie nadal ma elektryczną regulację wysokości. Wszystko tutaj podporządkowano masie, żeby auto było jak najlżejsze. Te ceramiczne hamulce, które dodatkowo kosztują 40 000 złotych, są nie tylko po to, żebyście jeszcze lepiej hamowali w warunkach torowych, tylko po to, żebyście mieli mniejszą masę resorowaną, bo są o 50% aż lżejsze od tych standardowych hamulcy z kompozytu aluminiowego. Żeby jeszcze ograniczyć masę, możecie sobie zażyczyć usunięcie całego systemu infotainment razem z klimatyzacją. I wtedy macie Spydera bez klimatyzacji i bez systemu infotainment. Natomiast nie myślcie sobie, że w związku z tym Porsche zwróci Wam jakiekolwiek pieniądze. Nie. Jak trzeba to zamówić, to zapłacicie 15 000 w jakimś innym, nie wiem, Boxsterze czy Caymanie. Ale jak trzeba Wam to zabrać, nie, to Porsche Wam nie zapłaci tych 15 000 złotych. Już czuć, nawet na takich bocznych drogach, że ma mega sztywne zawieszenie. Ono jest aktywne, to znaczy możecie je jeszcze sobie utwardzić, natomiast już nawet w ułożeniu standardowym jest po prostu twarde i to wystarczy, że najedziecie na studzienkę kanalizacyjną, która nie jest idealnie zrównana z asfaltem. Nie ma tu klasycznego pokrętła takiego Sport, Sport Plus czy Normal, tylko są przyciski. Tym sobie włączacie tryb sportowy skrzyni, PDK Sport, tym utwardzacie zawieszenie, tym możecie podnieść sobie spoiler, jeżeli jedziecie wolniej niż 120 km na godzinę, a chcecie pokazać, że ten spoiler macie, a tutaj typowa lornetka, czyli lornetką sobie włączacie agresywniejsze brzmienie aktywnego wydechu. Tutaj jest ESC OFF, czyli jednym przyciskiem i to co ciekawe, króciutko go przytrzymujecie i macie wyłączoną kontrolę trakcji, a ESC plus TCE OFF to wystarczy raz, dwa, 2 sekundy i macie wyłączone absolutnie wszystkie systemy do zera. Tak naprawdę to nie pojedziemy na Silesię tym samochodem z zupełnie innego względu, ponieważ ostatnio jak byliśmy,
to producent naobrażał tam wszystkich. Jajecznica była przypalona, parówki były za zimne, spało mu się niewygodnie, jak królewna na ziarnku grochu. I już nie chcą nas drugi raz tam wpuścić po ostatniej wizycie. Więc nie wiem, kiedy pojedziemy na następnym razem. Najpierw trzeba ich tam się naprzepraszać ostro. Natomiast bardzo podoba mi się to, że mam tutaj stosunkowo dużo miejsca w porównaniu z innymi samochodami tak małymi, bo przecież to jest maleńki samochód. Naprawdę. I wygodnie i komfortowo się czuję. Tu może trochę za wysoko jest to pod szybie, więc nawet jak otworzę sobie okno, no to słabo będzie tak trzymać wysoko to ramię. Albo może, o tak można. Generalnie jeżdżąc takim autem po mieście musicie być przygotowani na to, że każdy będzie się oglądał. Każdy. A jeszcze w tym kolorze, który jest kolorem indywidual i kosztuje dodatkowo pewnie jakieś 20 albo 30 tysięcy złotych, no to już rzuca się jak baba w różowej sukience na pogrzebie, gdzie wszyscy są ubrani na czarno. Natomiast w tych trybach takich w miarę komfortowych, to znaczy jak nie macie sportowej skrzyni, jak macie wyłączony wydech aktywny, tylko on brzmi tak no, po prostu skromnie, to faktycznie trzeba przyznać, że jest stosunkowo normalny. Nie reaguje agresywnie na dodanie gazu. A tu sobie wjeżdżamy do tunelu i włączymy sobie lornetkę. Niesamowite jest to, jak on szybko i spontanicznie reaguje na dodanie gazu, słuchajcie. To jest niebywałe, bo to jest ten wolno ssący silnik, który łapie tę moc i moment obrotowy gdzieś w okolicach 4-5 tysięcy obrotów i dopiero wtedy następuje po prostu burza z piorunami, dosłownie. Natomiast tutaj w tym wypadku Spydera też ten silnik trochę wzmocniono, bo na przykład w GTS-ie ma 400 koni, tutaj ma już ich 420 i 420 Nm. Natomiast przy normalnej jeździe on kompletnie nie wzbudza żadnych emocji. Ani nie brzmi, ani nie jest agresywny, ani nie jest narwany. Po prostu jedziecie, skrzynia ma teraz 6. bieg wrzucony. Jeszcze mogę sobie 7 przy 60 na godzinę wrzucić. Silnik ma 1100 obrotów i w ogóle tam z tyłu nie słyszycie go kompletnie. Ani wydechu, ani z tego silnika. Coś tam tylko mruczy delikatnie. To, co mi się podoba też, to, że to wnętrze tak otacza człowieka, a jednocześnie jest świetnie zrobione. To wszystko jest skórką. Idealnie komponuje się tutaj ta żółta nić, te żółte pasy i żółte sznurki w drzwiach z zielonym kolorem nadwozia. Super jest ta kierownica z alkantary zrobiona, która świetnie leży w dłoniach. No, pod względem wykonania wnętrza i też obsługi tego wszystkiego, no to jest prima sor. Bardzo lubię te 3 klasyczne zegary tutaj, znaczy 2 klasyczne, 1 cyfrowy, one są bardzo czytelne. Teraz w tych nowych 911 są jeszcze dodatkowe 2 tutaj z boku. Jak nie widzieliście, to obejrzyjcie sobie nasz test Porsche 911 Carrera. I te boczne tutaj nie widać ich, ponieważ wieniec kierownicy wszystko zasłania. Tutaj świetnie to rozwiązano. Oczywiście ten wyświetlacz tutaj, no to możecie sobie zmieniać. Nawet możecie mieć tutaj nawigację w tym bocznym prawym. O Jezu, ła. No i wystarczy trochę dziur i to zawieszenie. Tutaj też przekonstruowano zawieszenie względem standardowego Boxstera i nawet układ kierowniczy zmieniono. Wszystko po to, żeby to auto jeszcze lepiej siedziało na drodze, żeby jeszcze lepiej się prowadziło. Porsche w materiałach prasowych pisze wprost: dzięki odpowiedniej zbieżności, bo ją też zmodyfikowano, zmodyfikowanemu zestrojeniu amortyzatorów i obniżonemu zawieszeniu, każda podróż zmienia się w szaloną przejażdżkę. Na Boga, nie każda podróż, bo jak jedziecie normalnie z Grodziska do Milanówka albo do Warszawy, to Was nie interesuje, jaka tu jest zbieżność i jakie tu są amortyzatory i co zrobiono z układem kierowniczym. Interesuje Was tylko to, żeby w komfortowych warunkach dojechać do celu. A tym autem tak się nie da, po prostu. Owszem, na prostej drodze wszystko jest ok, ale trudno uznać przejażdżkę po mieście z prędkością 30, 40, 50 km na godzinę za szaloną. Natomiast jak wjedziecie na taką boczną, która jest już trochę bardziej nierówna, ma kolejny, ma dziury i jakieś gluty na jezdni, to wszystko się zmienia na Waszą zdecydowanie niekorzyść. Można powiedzieć absolutnie wszystko o tym samochodzie, ale nie to, że w takich warunkach jest komfortowy. Moja Supra jest sztywna na tym zawieszeniu KW, ale to... Jedziecie w takich warunkach i tylko modlicie się o to, żeby nagle na drogę nie wybiegła Wam jakaś dziura, żeby się nagle nie objawiła, bo jak w nią wpadniecie, to macie 2 problemy. Felgę 20-calową skrzywioną albo w ogóle pękniętą oraz
pęknięty albo skrzywiony kręgosłup oraz wszystkie plomby do roboty. Ono się ugina, to zawieszenie, o tyle generalnie. Amortyzatory są zrobione z granitu. To co, robimy tak, zawieszenie utwardzimy, PDK weźmiemy w sport. I co, wyłączyć wszystkie systemy kontroli trakcji? Moim zdaniem zamieli w miejscu, no ale spróbujemy. A, jeszcze bieg. Ależ on brzmi! Jak on zrywa się! Wow! Ale zamielił kołami na początku. No i nic dziwnego, kurde. On procedurę startu robi, wkręcając silnik na 6000 obrotów. 4,22 przy uślizgu kół. Patrzcie, wkręca się na 6200 obrotów, 6500. Coś niesamowitego ta trakcja na tej tylnej osi. Szerokość kół to 295 mm. Ale przenosi to, ten silnik dociąża tamtą tylną oś i jestem w szoku. 4,4. A to jeszcze naprawdę nie wszystko. Moim zdaniem, jak są dobrze rozgrzane te gumy tutaj, to on to zrobi w 3,8 sekundy. (4,01). Już brakuje tylko 1,1. Nieprawdopodobną trakcję ma na tej tylnej osi. Ta procedura startu działa tutaj genialnie. 6200-300 obrotów, wkręcony silnik, puszczacie pedał hamulca i po prostu petarda. Bum! I delikatnie gdzieś tam zapiszczą, natomiast moim zdaniem, jak są dobrze rozgrzane, to 3,9, 3,8 jest absolutnie osiągalne. Jeszcze raz. Nie, inne asfalty już zapiszczały. Fenomenalny motor. 4,04, 400. Znaczy 4 sekundy i 400. No dobra, bardzo jestem ciekaw tego, jak sobie będzie dawał radę na autostradzie. Przy stałej prędkości 140-150 km na godzinę, tylko żeby sprawdzić, to muszę założyć dach. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że na skrzyżowaniu nagle zastała Was mrzawka i musicie zamknąć dach. Lepiej najpierw poćwiczyć to na podjeździe, ja już mam to za sobą. Musicie zrobić tak. To zakładacie. Tak, trwa to chwila, moment. I teraz najtrudniejsza część to jak jedziecie w pojedynkę, to musicie dach przytrzymać tu w tym miejscu i sięgnąć do przycisku, ponieważ jak go puścicie, to zobaczcie, o, ten hak tutaj, teraz Wam pokażę, jak puścicie dach i ten hak będziecie chcieli tutaj zamknąć. O, jest, złapał, po raz pierwszy. Teraz to już jest bułeczka z masłem. Zamykacie bagażnik, o, dociskacie, potem, a nie, przepraszam, źle zrobiłem. Nie możecie zamknąć bagażnika. Teraz nie możecie go otworzyć i to jest klasyczny błąd żółtodzioba, ponieważ ten bagażnik najpierw powinien być uchylony, gdyż w tym wypadku, jak jest nieuchylony, to będziecie mieli problem. Kurde, dzisiaj mu wszystko dobrze idzie. Chyba się rozgrzał porządnie. O, to się wyjmuje, tu się wkłada. O, jest, weszło. Natomiast jakbyście teraz chcieli otworzyć tylny bagażnik, to tego w ogóle nie zrobicie. Widzicie? Zero. Ani tym, ani tym. Żeby nie było, z przodu działa. O. A tył nie działa, ponieważ jak jest założony dach, to nie da się otworzyć klapy, bo tutaj są mocowania. Więc macie auto z dachem, ale bez bagażnika. Albo jak macie auto bez dachu, to macie dwa bagażniki. Rozumiecie? Teraz otworzyliśmy trochę dach. Musieliśmy przyciskiem od otwierania dachu. I zobaczcie. Aha, aha. O, okej. Więc tak da się otworzyć bagażnik tylny z założonym dachem, ale jak go zamkniecie, to teraz musicie z powrotem przypiąć dach. A teraz on tutaj bardzo pręży i ten hak go tu nie złapie. Złapał. Wolałbym to jednak robić, wiecie co, wszystko jednym przyciskiem i siedząc po prostu w fotelu kierowcy. No dobra, dacha mamy, zawieszenie w tryb normalny, systemy kontroli trakcji włączone, wydech w normalnym ustawieniu, nie powinien hałasować. Jedyne, czego się naprawdę poważnie obawiam, to tego kurde tropiku. W Boxsterze tu macie jednak podwójny ten dach, on jest dobrze wyciszony. Tu zobaczcie, wszystkie te mechanizmy są na wierzchu. Na szczęście miejsca nad głową mam naprawdę sporo, więc nie ma zagrożenia, że w coś z tych metalowych rzeczy przywalę łbem. Natomiast wiem, jestem święcie przekonany, że przez to będę miał w środku przy autostradowej prędkości tak samo głośno, jakbym nie miał dachu.
Ależ on ma ten układ kierowniczy, ja pierniczę. Jak sobie pojedziecie szybciej w takim zakręcie, to dopiero czuć, tu nie ma żadnych przechyłów bocznych. On po prostu klei, ja pierniczę, on normalnie potrafi zacieśnić zakręt. Ma ten krótki rozstaw, ja... Ależ bym nim pojechał, no jak on się składa! Pierwszy raz w życiu 130 jechałem ślimakiem. No w środku jest naprawdę perfekcyjnie cicho. 140 na godzinę. Tu huczy, tu buczy, tu wieje. Generalnie trudno jest mówić niepodniesionym głosem, ale spróbuję, obiecuję. I to jest 130-140 tylko. I na 7 biegu, przy 160-180 to musi tutaj być jak w środku pieca hutniczego. Nie wiem, po cholerę ktoś tu w ogóle zamówił sobie zestaw audio Bose. To tak jakbyście kupili sobie, nie wiem, buty na rzepy, a do tego jeszcze sznurówki. Wiadomo od początku, że to nie będzie działało i że to jest bez sensu. Może w mieście to te głośniki jeszcze jakoś grają, ale przy prędkościach już nawet na autostradzie to nie wiem, jak trzeba to pogłosić, chyba na maksa, żeby cokolwiek było słychać. Jak pojedziecie z pasażerką, to będziecie musieli komunikować się gestami i krzyczeć już mniej więcej tak od 120 na godzinę. Ewentualnie pozostanie wam smyranie po kolanie. I to wszystko. Nie czuję, żeby wiało, ale słyszę, żeby wiało, bo wieje cały czas. Dobra, zresetuję jeszcze raz ten komputer pokładowy. Reset, scenes, thank you. I zobaczymy przynajmniej przy tych 140, jakie będzie spalanie średnie. Obstawiam, że i tak będzie to 10-11 litrów. Kompletnie nie nacieszycie się Boxsterem w takich warunkach. Będzie po prostu męczący. Podróż Warszawa-Poznań i będziecie musieli odwiedzić psychoanalityka. A podróż po bardziej dziurawych drogach i będziecie musieli odwiedzić jakiegoś masażystę, kręgarza i waszego dentystę, który naprawi wam wszystkie plomby, które wypadną podczas drogi. Jest to samochód, do rachunku którego musicie doliczyć sobie dobry pakiet w jakiejś prywatnej lecznicy, która będzie usuwała skutki podróżowania tym autem na co dzień. Ale ma układ kierowniczy tak precyzyjny, że jakby tu mucha usiadła, to poczulibyście, jak samochód skręca. Telepatycznie w ogóle ruch kierownicą od razu oznacza ruch koła. Nie ma tam żadnej zwłoki, nawet 1 milisekundy. I robi to, co ciekawe, przy dużej prędkości robi to mega szybko, ale nie jest przy tym kompletnie nerwowy. Jest perfekcyjny. No, nie mówiłem, jedziemy tak te 140 i spalanie to 10 litrów. Dobra, ponieważ krzyczę, sam słyszę, że krzyczę, to nie będę wam więcej zanudzał. Jest to okropne auto do jazdy na co dzień. Jeżeli myślicie o kupnie Spydera po to, żeby sobie jeździć nim na co dzień, to ok, pod warunkiem, że będą to wycieczki po mieście. Tam daje radę. Ale jeżeli chcielibyście śmignąć sobie, nie wiem, nad morze, do Poznania, gdziekolwiek, a nawet na tor, to dojechanie na ten tor będzie oznaczało, że się tak umęczycie, że nie będziecie już mieli ochoty jeździć po tym torze. Więc lepiej go na ten tor zabrać na lawecie. Natomiast jako samochód sportowy jest po prostu fenomenalny i czuć jest to nawet przy jeździe na ślimaku autostradowym albo na bocznych, wąskich drogach. Ma genialny silnik, który przepięknie wkręca się na obroty. Ma rewelacyjne zawieszenie w zakrętach. Ma idealny układ kierowniczy. Wszystko w tym aucie się po prostu zgadza, jako w aucie sportowym. W dodatku czujecie tutaj coś, co już bardzo rzadko czuć w samochodach współczesnych. Czujecie, że to jest mechaniczne auto, że nie ma tutaj elektroniki, która by za dużo ważyła, która by poskramiała wasze umiejętności albo waszą fantazję. Jest to po prostu samochód z krwi i kości, takie jak znamy sprzed 20-30 lat. Wariat, po prostu wariat. I za to kocha się Spydera. Ja skończyłem. A na koniec sobie jeszcze wejdę w tryb sportowy i zrobię głośniejszy wydech. O Jezu, krwawią mi uszy! Jak on brzmi powyżej 6000 obrotów!